Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i nie ma nic. Nie ma cukru, nie ma mięsa, nie ma papieru toaletowego. I musisz sobie radzić. Dziś, jak nie ma papieru toaletowego w sklepie, leci film na TikToku, że koniec świata. W PRL-u brakowało papieru toaletowego przez 30 lat i jakoś przeżyli. Może wiedzieli coś, czego my nie wiemy albo nie pamiętamy. Mam na imię Basia. Na tym kanale wracam do tego, co kiedyś działało naprawdę. Bez chemii, bez przepłacania, bez pośpiechu i bez aplikacji, która pokazuje Ci, jak masz oddychać. Bo nasi dziadkowie nie mieli wyboru. Musieli być sprytni, musieli być pomysłowi i jakoś nie potrzebowali do tego subskrypcji miesięcznej. Co mam na myśli? W PRL-u za dawnych czasów sąsiad był skarbem. Nie wiem, czy pamiętacie Samych Swoich. Bardzo kultowy film, który przedstawia właśnie życie dwóch sąsiadów. Oni byli skarbami dla siebie. Jeden miał jajka, dostawał ziemniaki. Jeden miał mąkę, dostawał za to jabłka, warzywa, owoce. Był typowy handel wymienny. Żaden grosz nie przechodził z rąk do rąk, tylko i wyłącznie produkt. Dziś wymieniamy się przez aplikację. Rzadko się już zdarza, żeby chodzić do sąsiada pożyczyć cukier, mąkę czy jajka, a wystarczyłoby zapukać do drzwi. Jak to dziś zrobić? Wiesz, jak nazywa się twój sąsiad obok? Jeśli tak, to masz już połowę sukcesu. W większości z nas nawet nie wie, kto mieszka obok nas, z kim mieszkamy, a jeżeli już wiemy, poznajemy twarze, bo spotykamy ich na korytarzu, w sklepie, to tylko jest grzecznościowe dzień dobry i nie ma większej interakcji. Kiedyś sąsiad to był duszą towarzystwa. Sąsiedzi wiedzieli o sobie wszystko, co też wpływało na relacje międzyludzkie. Żadne jedzenie się nigdy kiedyś nie marnowało. Ludzie nie wyrzucali jedzenia. Wiecie, co robiła moja babcia, mama z czerstwym chlebem? Nie wyrzucali go nigdy. Z czerstwego chleba robiło się bułkę tartą, albo zupę chlebową, albo takie danie, jak tutaj Wam zaraz pokażę, które kultywuję do dzisiaj, bo lubię. Sprawia mi to przyjemność, jest to smak dzieciństwa i ludzie o tym zapominają. Teraz mamy pełne półki wszystkiego, więc co dusza zapragnie. Ale wróćmy do tego, co było kiedyś. Zastanówmy się, czy te zapomniane sposoby możemy przywrócić na nowo, bo to jest coś istotnego w dzisiejszych czasach, że warto o tym mówić. Młodzi ludzie nie mają zielonego pojęcia o tym, jak można wykorzystać już gotowy produkt, jak można się zabezpieczyć. Babcia, mama, sąsiedzi nigdy nie wyrzucali jedzenia. Jeżeli mieli gospodarstwa, to zużywali to na wsi dla zwierząt, a w bloku przychodził pan, który zbierał chleb, suchy chleb dla konia. Pamiętacie? To było piękne. Ja wiem, że dobrobyt przewyższył wszystko, ale co się stanie, jeżeli nie? Dobrobyt się skończy. Jak przetrwać? Dziś my wyrzucamy chleb, bo jest wczorajszy, jest nieświeży. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Nasze babcie, nasi dziadkowie zawsze robili znak krzyża na chlebie, nim go rozkroili. Pamiętacie to? Wyrzucić chleb, bo jest nieświeży, na drugi dzień, jakby przez jedną noc ten chleb wysechł, stracił na wartości. Nie, możemy z niego skorzystać dalej. Myślę, że nasi dziadkowie, babcia by nas nie zrozumiało i szczerze, słusznie. Nic, dosłownie nic nigdy nie trafiało do śmietnika. Słuchajcie, taka rada, zanim wyrzucicie cokolwiek z lodówki, no bo wiadomo, przegląd lodówki robimy regularnie, staramy się sprawdzać daty. Zatrzymajcie się na chwilę, na sekundkę, żeby pomyśleć właśnie jak nasi dziadkowie, jak babcia. Co jeszcze możemy z tego zrobić? Jak wykorzystać?
Czy jest to możliwe? Jest. Pamiętam z moich dziecinnych lat, będąc u babci na wsi, tam naprawdę był proces, tam się nic nie wyrzucało, nic. No ale też nie było żadnych plastików, a teraz no mamy śmieci, no i będziemy je mieć, ale możemy temu zaradzić, pomyśleć. No jak radzili sobie jeszcze ludzie bez pieniędzy? Hodowali, uprawiali, robili kiszonki, przetwory na zimę i wszyscy o tym wiemy. Wszyscy. Bo myślę, że w większości, może młode społeczeństwo nie za bardzo wie, o czym mówię, ale osoby, które są powyżej 50 roku życia, wiedzą, o czym mówię. Jesień w każdym domu pachniała tak samo. Czy mieszkaliście na wsi, czy w blokach? Czym pachniało? Ocet, koperek i czosnek. Pachniało w każdym, można powiedzieć, domu. Dzisiaj ten sam zapach kosztuje na skrocie w sklepie 40-50 zł za słoiczek. Może mniej. I to jeszcze w sklepie ze zdrową żywnością. Nie mówimy o marketach, mówimy o produktach organicznych. I teraz nazywają to tak bardzo profesjonalnie Prebiotic Premium z fermentacji naturalnej. A to jest po prostu zwykły ogórek kiszony. Nasi dziadkowie robili to sami, za darmo, w wiadrze, na balkonie, w kuchni, na wsiach, w glinianych pojemnikach. I nikomu nie przychodziło do głowy to, żeby nazwać to premium. Był to zwykły ogórek kiszony, czy kapusta kiszona, czy buraki kiszone, czy zakwas chlebowy kiszony. Słuchajcie, to wszystko możemy dalej kontynuować, możemy dalej to robić. Dlaczego tego nie robimy? A jeżeli robicie, dajcie znać w komentarzach. A wiesz, co mnie najbardziej zaskakuje? Że to nie były jakieś nadzwyczajne umiejętności. To było zwykłe życie. Myślicie tak jak ja? Zioła zamiast apteki. Kiedy bolało gardło, szło się na lipę, a nie do apteki. Miałeś gorączkę, czarny bez, ból brzucha, rumianek, bezsenność, nie można było spać, melisa. I można by było wymieniać bez końca te zioła, o których również kiedyś Państwu opowiem. I wiecie, jedna filiżanka, rośnie to u nas wszędzie, na łąkach, w ogródkach. Możemy sobie zasadzić samemu i to wszystko można zrobić za darmo. Nie musimy kupywać, nie musimy wydawać pieniędzy, nie potrzebujemy wydawać na to wszystko, możemy się zabezpieczyć. Tak sobie kiedyś radzili. Każda babcia miała swój zielnik. Każda jedna. Słoiczki, malutkie słoiczki, przypisane ręcznie receptury, pędy ziół wiszących do suszenia. I to działało przez pokolenia, przez mnóstwo pokoleń. I teraz powiem Wam tak, zacznijcie od tych 3 ziół. Rumianek, lipa, mięta albo melisa, jak kto woli. Tyle wystarczy na dobry początek, żeby mieć coś swojego, żeby pomóc sobie w różnych dolegliwościach. Bo nasze babcie, nasze mamy tak właśnie nas leczyły. I nie lataliśmy do lekarzy. Nie lataliśmy. Ja nie mówię, że nie chodzić do lekarzy, broń Boże. Absolutnie. Trzeba się badać regularnie, sprawdzać swój organizm. Nie odbierzcie mnie tutaj negatywnie, że mówię, żeby nie chodzić do lekarza. Absolutnie nie. Lekarze są potrzebni, ale możemy sobie pomóc samemu. I następny punkt, jak sobie ludzie radzili, a jest to wszystko zapomniane. Te sposoby są zapomniane. W PRL-u nie wyrzucało się rzeczy tylko dlatego, że było zepsute. O nie, pończochy się cerowało, skarpetki się cerowało, buty się naprawiało u szewca. A teraz ten zawód zanika. Zegarek się oddawało do zegarmistrza. Dziś zegarmistrz to zawód jak z bajki. Zanika również. Dziś jak staje zegarek, to kupujemy nowy, bo i tak był tani. No bo tak mówimy, i tak był tani, bo i tak nie opłaca się go naprawić. No i tak naprawdę to był stary.
2 lata, 3 lata. Tak teraz myślimy. Tak myślą młodzi. I mam taką radę. Następnym razem, gdy coś się zepsuje, zapytajcie, czy da się cokolwiek naprawić. I za chwilę mi powiecie, tak, bo kiedyś to były trwałe produkty, teraz takie nie są. No ale dlaczego? Dlatego, że napędzamy rynek. Kupujemy, wyrzucamy, kupujemy nowe. Taki szósty trik właśnie zapomnianych sposobów. Każda działka w PRL-u, czy nawet wcześniej, to był skarb. Własne pomidory, własne ogórki, własne ziemniaki, własne nowaliki. Dziś mamy balkony, mieszkamy w apartamentach i na tych balkonach co trzymamy? Rowery, stare kartony i rzeczy na kiedyś, albo się przydadzą. No, wszyscy to mamy. Dziadkowie nie robili tego dokładnie tak samo. Też było, bo to się przyda. Tylko z tą różnicą, zagracając sobie balkon, zagracamy sobie swój własny kąt, gdzie moglibyśmy go spożytkować na coś swojego. A mogłoby tam rosnąć na przykład szczypiorek, natka pietruszki. Takie małe rzeczy, ale własne. Własne. I naprawdę te rzeczy smakują zupełnie inaczej niż z supermarketu. No bo tak pomyślcie logicznie. Ta rzecz, która przyjechała z Europy czy z innego kontynentu, zanim trafiła na nasz stół, na Twój stół, jaką drogę ona musiała pokonać. Czyli co jest w tych produktach, że ma taką dużą datę ważności. Czy wiemy, co jemy? No chyba nie. Zapomnieliśmy o tym. Z wygody, z luksusu, ale powoli do tego wracamy. Coraz więcej ludzi zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby się zastanowić, co dalej robić ze swoim życiem, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. I wiecie co, i jeszcze jedno Wam tak powiem. Wspólnota. Co mam na myśli? Samotnie. W dawnych czasach nie przeżywało się nic samotnie. Wszystko robiliśmy wspólnie. Pożyczało się cukier, sól, robiliśmy wspólne kieszenie kapusty, spędzaliśmy wspólnie ze sobą czas. Razem gotowało się na weselach, komuniach, chrzcinach. Było zaangażowane całe nasze społeczeństwo, nasi sąsiedzi, nasi znajomi, nasze rodziny. Robiło się to wspólnie i to jest właśnie wspólnota. A teraz nie. Teraz idziemy, płacimy do restauracji, mówimy, na ile osób chcemy mieć imprezę, rączki wygładzimy, wszystko mamy podane, oddane, nie ma już tej wspólnoty. Spotkamy się na te parę godzin, porozmawiamy, uśmiechniemy się, co u ciebie i to jest wszystko. I każdy rozchodzi się w swoją stronę. Ja wiem, jesteśmy zabiegani, zaganiani, no ale właśnie, do czego to prowadzi? To chyba jest najsmutniejsza rzecz, jaką zrobiliśmy sobie sami, na własne życzenie. Proste, stare, zapomniane. Żaden z tych punktów nie wymaga pieniędzy. Żaden z tych punktów nie wymaga aplikacji. Wymaga tylko jednego. Żebyś na chwilę zwolnił i pomyślał jak babcia, jak nasi dziadkowie. A babcia, jak wiadomo, zawsze wiedziała lepiej i miała rację. Które z tych trików pamiętasz z domu? Może coś innego, czego tu nie powiedziałam? Napisz w komentarzu. Bardzo chętnie przeczytam. I zostań ze mną, bo tu na zapomnianych sposobach wracamy do tego, co działało naprawdę. Do zobaczenia. Hejka.